Serdecznie zapraszam do odcinka 42 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 11. W poprzednim odcinku 41 opowiedziałem o rządach Karola I Wielkiego i powstaniu świętego Wem. W tym odcinku spróbuję opowiedzieć o związkach różokrzyżowców z masonami. Jak wspomniałem wcześniej, zakon Różokrzyża był sprowadzony do Europy przez templariuszy z Palestyny w 1188 roku, co może wyjaśniać pojawienie się tego imienia w dokumentach tajnych trybunałów, jak również u różokrzyżowców z XVII wieku, o których mówi się, że kontynuowali tradycję templariuszy. Zatem nie bez powodu templariusze i różokrzyżowcy byli zawsze ze sobą ściśle powiązani, gdyż obie organizacje czerpały swoje tradycje ze wspólnego źródła, czyli Bliskiego Wschodu. Pojawia się alternatywna teoria dotycząca kanału, przez który wschodnie doktryny, a szczególnie kabalizm, przedostały się do masonerii. Jednak nawet brak dowodów o przeniknięciu judaistycznych elementów do masonerii przed wyprawami krzyżowymi nie oznacza wcale, że proces ten nie nastąpił w kolejnych stuleciach. Przed publikacją Konstytucji Andersona w 1723 roku brak było pewnych dowodów, że hiramiczna legenda Salomona pojawiła się w brytyjskiej masonerii. Zatem istnieje możliwość, iż wspomniana legenda pojawiła się w tradycji masońskiej dzięki gronu adeptów innemu niż templariusze. Zwolennicy owej teorii wskazują jednoznacznie, że tymi adeptami byli różokrzyżowcy. Jak wspomniałem w 31 odcinku Mrocznej Historii, Francis Bacon nie tylko był spokrewniony z masonerią, ale również wtajemniczony przez różokrzyżowców. Pani Pot w swoim Francis Bacon i jego tajne stowarzyszenie stwierdza, że Francis Bacon był tylko spadkobiercą idei masonów i różokrzyżowców, a nie, jak uważali niektórzy, ich twórcą. W swoich rozważaniach o Baconie pani Pot wydaje się odkrywać wielką masońską tajemnicę, skrzętnie ukrywaną przez zakon. Powstaje jednak pytanie, dlaczego rzemiosło miałoby się wypierać tak znamienitego przodka jak Francis Bacon i ukrywać jego powiązania z zakonem? Findel szczerze przyznaje, że Nowa Atlantyda Bacona zawierała trafne aluzje do masonerii i że jej autor przyczynił się do jej ostatecznej transformacji. Było to bez wątpienia spowodowane w dużej mierze przez angielskich różokrzyżowców, którzy przyszli później. Jeżeli więc przyjmiemy, że masonerię zapoczątkowali różokrzyżowcy, to zignorujemy historię jej wcześniejszej tajnej tradycji. Oznacza to, że różokrzyżowcy nie byli początkiem, ale jednym z ogniw w długim łańcuchu łączącym masonerię ze znacznie wcześniejszymi tajnymi stowarzyszeniami. Podobieństwa pomiędzy obydwoma zakonami nie podlegają żadnej dyskusji. Yarker pisze zatem: śledząc symbolikę różokrzyżowców, napotykamy kwadratową świątynię, do której prowadziło 7 stopni. Tutaj także znajdziemy 2 filary Hermesa, 5-ramienną gwiazdę, słońce i księżyc, kompasy kwadrat i trójkąt. Yarker zauważa dalej, że nawet Ren był uczniem hermetyzmu i gdybyśmy mieli pełną listę masonów i różokrzyżowców, to powinniśmy prawdopodobnie być zaskoczeni liczbą osób należących do obu systemów. Profesor Bille stanowczo stwierdza, że masoneria nie jest niczym więcej aniżeli różokrzyżowcami zmodyfikowanymi przez tych, którzy przeszczepili ją do Anglii. Potwierdza to również Chambers w swojej słynnej encyklopedii z 1728 roku. Jest pewne, że są masoni, którzy mają wszystkie cechy różokrzyżowców.
Wydaje się, że związek masonerii z różokrzyżowcami jest tylko trochę mniej kontrowersyjny niż pomiędzy masonami a templariuszami. Dr Maki gwałtownie kwestionuje teorię związku masonów z różokrzyżowcami. Różokrzyżowcy, jak wskazuje ich krótka historia, nie mieli żadnego związku ze wspólnotą masońską. Warto jednak zauważyć, że w oczach niektórych masońskich pisarzy utrzymywanie powiązań masonerii z różokrzyżowcami jest uważane za wysoce dyskredytujące. Pan Wade twierdzi wręcz, że nie istnieje możliwość prześledzenia powiązań między masonerią a różokrzyżowcami i wyjaśnia, że masoneria nigdy nie była stowarzyszeniem uczonych, jak również nigdy nie rościła sobie pretensji do jakichkolwiek transcendentalnych sekretów alchemii, magii lub umiejętności medycznych. Prawda może leżeć jednak pośrodku, co oznacza, że masoni nie byli zwykłą kontynuacją różokrzyżowców, ale najprawdopodobniej zapożyczyli od nich część systemu i symboli, które przystosowali do własnych celów. Faktem niezaprzeczalnym jest, że na liście angielskich masonów i różokrzyżowców znajdujemy ludzi, którzy należeli do obu zakonów, a wśród nich znajdziemy dwie postacie, które w dużej mierze przyczyniły się do powstania angielskiej masonerii. Pierwszą z nich jest Robert Flatt, którego pan Wade opisuje jako centralną postać literatury różokrzyżowej. Dojrzały, gigant intelektualny, człowiek o ogromnej erudycji, o wzniosłym umyśle i, sądząc po jego pismach, wyjątkowej religijności. N. Moser opisuje go jako jednego z najwybitniejszych uczniów Paracelsusa. Potwierdza to Yarker, dodając następującą wskazówkę. W 1630 roku znajdujemy Fladda, wodza różokrzyżowców, używającego języka architektów i istnieje dowód na to, że jego towarzystwo było podzielone na stopnie oraz z faktu, że londyńska firma masońska posiadała kopię zarzutów masońskich przedstawianych przez pana Fladda. Można stwierdzić, że był on masonem przed 1620 rokiem. Dużo ważniejszym ogniwem jest Elias Ashmole, antykwariusz, astrolog i alchemik, założyciel Ashmolean Museum w Oksfordzie, który urodził się w 1617 roku. Zdeklarowany różokrzyżowiec, jak również wolnomularz. Ashmole wykazał się wielką energią przy odtwarzaniu rzemiosła. Nie tylko udoskonalił organizację, ale dodał do niej dalsze mistyczne symbole i według Ragona to właśnie on sporządził rytuał 3 istniejących stopni rzemiosła: praktykanta, rzemieślnika i mistrza masońskiego, które zostały przyjęte przez Wielką Lożę w 1717 roku. Skąd wzięły się te świeże inspiracje, jeżeli nie od różokrzyżowców? Ragon informuje, że w roku, w którym Ashmole został przyjęty do masonerii, różokrzyżowcy przeprowadzali swoje spotkanie w tym samym pokoju w Mason Hall. Podsumowując, chociaż nie można wskazywać różokrzyżowców jako źródło powstania masonerii, to bez wątpienia ich symbolika oraz pewne elementy i wiedza ezoteryczna zostały przekazane masonom poprzez różokrzyżowców, takich jak Flatt czy Ashmole. Tak więc różokrzyżowcy są istotnym ogniwem w tradycji masońskiej. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 42, w którym opowiedziałem o związkach różokrzyżowców z masonami. Serdecznie zapraszam do odcinka 43 pod tytułem Masoni, część 12.